No bo trąci mychą już sobie GT. No, trąci, ale z drugiej strony wiesz, no wystawiasz faktury Paragony, no więc kwestia... To powinno być ok. W szczególności jak to możesz zautomatyzować, już w ogóle tam patrzeć nie musisz, bo zakładam, że tak też się da zrobić. Nie wiem, czy da się tak da zrobić, że z automatu Paragon wyskoczy mi albo faktura z systemu, jeżeli wszystko się zgadza? Tak. O, no, tak. No teraz jeszcze jak wprowadziliśmy CloudPrint dla Baselinkera, to też nie trzeba całego procesu pobierania tych etykiet, nawet z webowych aplikacji. Ale to ten CloudPrint jest pod oczywiście subiekty, pod Baselinkera w tym momencie i nie, to jest Windowsowska usługa. Okej, ale w sensie co mogę drukować przez to? Tylko wszystko. Faktury, etykiety kurierskie, możesz dowolną drukarkę pod to podczepić. Okej. Ale wtedy generuję etykietę kurierską przez Baselinkera i każę przez CloudPrinta wydrukować. W tym momencie to jest tak, generujesz klucz i to działa tylko w tym momencie z Baselinkerem, ale wydruki dowolne, no jaką masz drukarkę, bo my zaczytamy do Baselinkera wszystkie drukarki, jakie masz dostępne pod Windowsem. Nie ma znaczenia, jakiego masz ERP-a. No bo w ERP-ie to możesz kliknąć druku. Czyli de facto tylko generuję sobie powiedzmy w Baselinkerze etykietę i już mam wydrukowaną na przykład. Jeżeli tylko tam trzeba automatyczną akcję jeszcze dać, nie? Tak, spoko. W samym Baselinkie. No to było takie... Jak ktoś ma 3000 zamówień, 5 czy coś takiego, to myśmy to liczyli, że... Ile czasu oszczędzi ktoś? To jest od 5 do 10 razy szybciej. Czyli ktoś przy kilku osobach może etat zaoszczędzić na przykład. To jest kilkadziesiąt godzin miesięcznie, jak liczyliśmy. To jest normalnie można etat zaoszczędzić przy tym. Przy odpowiedniej skali, to wiadomo. No i Google zamyka swoją taką usługę. Stąd to się wzięło w ogóle. Bo Google CloudPrint był. I oni stwierdzili, że tego nie będą wspierać i to jest do końca roku. I zamykają, no. I ludzie będą szukać alternatywy. No to jest taki growhacking. Szybki RTM-ik taki, wiesz. Wiesz jak jest. To co, może zaczniemy? No dobra. Witam Cię, Macieju. Cześć, witam. Cześć. To, co w ogóle rozmawialiśmy na początku, to pewnie pójdzie przed sloganem. Bardzo proszę. Takie założenia podcastu. Jest z nami dzisiaj Maciek z SkyShopu. Będziemy rozmawiać troszkę na temat ich SaaS-owego oprogramowania, bo z tego, co szukałem w sieci, to bardzo ciężko znaleźć takie zestawienie softów. Takich SaaS-owych typowo. I są oczywiście zestawienia. Tu możesz mieć Prestę, tu możesz mieć WooCommerce'a, możesz też z SaaS-owych abonamentowych korzystać i tam wiele innych. Takie porównania znalazłem, ale nie znalazłem takich. I tutaj ruszamy z pierwszym takim odcinkiem, gdzie będziemy troszkę tych rozwiązań porównywać i zaczniemy właśnie od naszego fajnego partnera SkyShopu. Może nam opowiesz, czym jest, jak to działa, mniej więcej. Jeżeli chodzi o SkyShop, w wielkim uproszczeniu na początek, SkyShop to jest platforma do prowadzenia sklepów internetowych w modelu abonentowym, czyli właśnie SaaS-owym. To się wiąże z tym, że nie musimy mieć serwera, programistów, po prostu wchodzimy na SkyShop, zakładamy konto, wypełniamy formularz i tworzy się nasz własny sklep internetowy. I w ramach abonamentu dostajemy właśnie oprogramowanie w postaci SkyShopu, jego rozwój i aktualizację, to jest bardzo kluczowe, czyli płacimy cały czas ten sam abonament, a z biegiem czasu i upływem miesięcy dostajemy coraz nowsze funkcjonalności. Kolejną rzeczą jest to, że dostajemy właśnie serwer, tak? Nie przejmujemy się tym, jaki ma być serwer, po prostu mamy serwer w cenie i sklep, czy będzie miał 1000 zamówień, 100 zamówień, czy 10 000, będzie działał cały czas tak samo i to jest bardzo kluczowe. No i trzecia bardzo istotna kwestia to jest support i społeczność, tak? Support w postaci, bezpłatny support w postaci konsultantów, infolinii, na które można zadzwonić, bądź napisać maila i pomagamy w konfiguracji właśnie tego sklepu, prowadzeniu go też, bo mamy również dział Customer Success, który wspiera naszych klientów, jeżeli chodzi o takie początki, jak rozkręcić ten sklep, plus społeczność na Facebooku, zamkniętą grupę, gdzie są nasi klienci i też jest tam bardzo duża wymiana wiedzy właśnie, jeżeli chodzi o korzystanie z naszego oprogramowania. My jesteśmy w trakcie w ogóle budowania takiej grupy, gdzie ludzie zaczynają sobie pomagać. Już pierwsze zalążki tego są, ale jak już doprowadzicie to faktycznie, tak jak u Was, do takiego stanu, że tam jest kilkaset osób, prawie do 1000 tam prawie dochodzi, czy? No jesteśmy już blisko 1000 osób na tej grupie. Właśnie. Tak. I to jest już taka społeczność, która zaczyna sobie pomagać. Zaczyna sobie pomagać fajne. Na przykład w godzinach, kiedy my nie pracujemy. Mamy support dostępny w dni robocze od 8 do 18. No jeżeli ktoś ma jakieś zwykłe pytanie konfiguracyjne, powiedzmy w sobotę wieczorem, no bo sobie konfiguruje sklep albo chce coś zmienić, to może napisać na grupie
i bardzo często w ciągu kilkunastu minut, czasami godziny jest już jakaś odpowiedź. To jest bardzo fajna sprawa, że po prostu grupa żyje własnym życiem. Tak? Czyli mamy, nie dość, że mamy support w cenie, to jeszcze mamy społeczność, która po prostu wspiera siebie nawzajem. Tak? I cały czas rośnie. Super. I cały czas rośnie, bo grupa jest świeża, ma kilka miesięcy, więc ona jeszcze urośnie do jeszcze większej ilości klientów, w związku z tym będzie jeszcze bardziej aktywna. Tak? Dobra, super. Dzięki bardzo za ten wstęp, a troszkę może to rozwiniemy. Przejdziemy do takich informacji już bardziej szczegółowych i głównych zalet waszego oprogramowania tak naprawdę. Okej, no tak pokrótce oczywiście powiedziałem, teraz to trochę rozwiniemy. Czym jest właśnie to gotowe oprogramowanie? Czym się cechuje oprócz serwera, tego, że jest gotowe, że będzie rozwijane, że jest support? Dostajemy tak naprawdę kompleksowe narzędzie do prowadzenia sklepu internetowego i de facto sprzedaży też online, tak? Czyli mamy miejsce w sieci, podpinamy sobie do tego sklepu domenę, mamy działający sklep internetowy z różnymi funkcjonalnościami, które pozwalają ten sklep prowadzić, konfigurować, również promować, tak? Mówimy tutaj o samej stronie, typu różnego rodzaju narzędzia, typu choćby pop-upy, cross-selling, upselling, tak? Cały konfigurator wyglądu sklepu. Mamy tak zwany kreator szablonu sklepu, który pozwala zbudować wygląd sklepu jak z klocków Tetrisa. Układamy sobie moduły, zapisujemy, generuje nam się wygląd strony, zmieniamy kolory, fonta, no i mamy gotowy sklep. Tak? Bardzo proste, gotowe narzędzie do budowy sklepu. Jest kilka jeszcze innych istotnych elementów, na przykład integracje, tak? Do waszej też zaraz przejdziemy, ale takie najbardziej podstawowe, które są potrzebne do prowadzenia sklepu internetowego, na przykład integracja z kurierami, brokerami kurierskimi, tak? No bo jeżeli ktoś zaczyna i ma kilka zamówień, no to nie podpisze umowy z kurierem, no bo tam stawki będą za wysokie, może sobie podpisać umowę z brokerem, zacząć wysyłać. Mamy to, co już wcześniej pytałeś jeszcze przed nagraniem, mini księgowość. Właśnie to też mnie ciekawi. Tak, mam mini księgowość, która pozwala na wystawianie faktur proform, korekt i drukowanie paragonów prosto z systemu SkyShop. Niemniej jednak jest to prosty system, tak naprawdę dający się na niewielką ilość zamówień. Tak, na początek, tak, na 50 do 100 zamówień można sobie tym obsługiwać swoją sprzedaż. Są oczywiście jakieś tam zestawienia, można sobie wygenerować, niemniej jednak... No, mi się wydaje, że powyżej tego to już my wchodzimy, już RP, już łączenie się właśnie z SkyShopem, przesyłanie zamówień, no już lepiej mieć szerszą gospodarkę magazynową, ale na początku, tak jak mówisz, to jest super. Tak, i właśnie jak przechodzimy na jakiś system ERP-owy, wybieramy powiedzmy subiekta GT czy subiekta Nexo, no to jeżeli się klient przez was integruje z tym subiektem, to ma idealne połączenie, idealne narzędzie do tego, żeby obsługiwać sobie tą sprzedaż. Dokładnie, bo wy tak naprawdę macie jeszcze bardzo dużą bazę integracji swoich, gdzieś tam, no, których my już nie obsługujemy, tak, z racji tego, że my stricte jesteśmy pod ERP, gdzie można tak naprawdę tą całą sprzedaż sobie rozwijać. Gdzieś tam to budować dalej, bo z tego co widziałem, to macie też takie funkcje jak blog na sklepie, macie integrację z Face'em, co teraz jest, Facebook jest chłonny, dokładnie. W tym momencie Facebook jakby króluje na takich modowych kwestiach albo handmade'owych, takich na zamkniętych grupach facebookowych gdzieś tam i każdy ten mały sklep ma też swój fanpage. I to jest tak, że wy się wpinacie w marketing, tak? Nie, wpinamy się w fanpage'a. Tak? Okay. Fanpage ma opcję sklepu, w którym możesz wyświetlić produkty. One są w dosyć prosty sposób wyświetlone, no bo jest katalog produktów. No tak, i tam jest tytuł, cena, przejście. Tak, tytuł, zdjęcie, cena, krótki opis i link. Tam jest kup teraz, ale w momencie jak klikasz kup teraz, jest przekierowanie na podany link, no i my w naszej integracji podajemy link z produktu ze sklepu, więc jak ktoś klika, ląduje na karcie produktu w sklepie i może go od razu kupić. Okay. Tak? Nie mieliście problemu z ilością produktów czasami, bo wiem, że WooCommerce ma bardzo duże z tym problemy. Znaczy, to jest tak... Może inaczej, my, jeżeli chodzi o samą platformę, w maksymalnym pakiecie można mieć nawet 200 000 produktów i ten sklep bez problemu działa. Jeżeli chodzi o Facebooka, poprzez naszą integrację można wrzucać taką liczbę produktów, jaką Facebook obsłuży, tak? Więc kwestia z limitu Facebooka dla nas to nie ma znaczenia, czy tam będzie 100, 1000 czy 5000 produktów w tym feedzie produktowym, który wysyłamy do Facebooka. My to przetwarzamy, udostępniamy i to jest pobierane, jeżeli chodzi o... A jak już wspomniałeś o pakietach, tak, to porozmawiajmy troszkę o cenie. Od czego startujemy, ile taki wejściowy klient z małą firemką, jak kilka zamówień do kilkudziesięciu, kilkuset później może zobaczymy. Jak chce w ogóle zacząć, bo u was jakby sam start jest bardzo prosty, ile musi za to zapłacić?
Najtańszy pakiet, mamy 3 podstawowe pakiety, najtańszy pakiet zaczyna się od 99 zł netto miesięcznie i tak naprawdę od tego pakietu można zacząć, ponieważ jeżeli rośniemy, jakby te pakiety różnią się tym, że każdy kolejny pakiet ma wyższe limity i więcej funkcjonalności, które są de facto dedykowane dla coraz większego biznesu, więc one są tak zeskalowane, że po prostu mały biznes mógł sobie zabrać mały pakiet, większy, wyższy i tak dalej. Więc możemy sobie spokojnie zabrać najniższy pakiet Basic za 99 zł. W momencie jak nasz biznes urośnie, przechodzimy sobie bez problemu na wyższy pakiet i tak dalej. Tak? I to są główne różnice. I co jest bardzo kluczowe, są u nas płatności miesięczne. Jakby można sobie wybrać, za jaki okres chce płacić, płacę z góry, nie ma żadnych umów, jest standardowy regulamin, który akceptujemy, wybieramy długość abonamentu, płacimy. To jest bardzo fajne. Jedyna u nas rzecz kluczowa to jest taka, że my nie pobieramy żadnych opłat aktywacyjnych, niemniej jednak po to, żeby uruchomić sklep, trzeba dokonać opłaty za minimum 3 miesiące, a potem można już płacić co miesiąc. Tak, to jest jakby u nas. Czyli ta wejściowa jest tam 3-miesięczną opłatą. Tak. A potem się płaci miesięcznie. Dajemy też taki bonus, że czym dłużej się kupuje, tym jest niższa cena za ten miesiąc średnio, więc to też jest jakby... No i też tam widziałem, gdzieś tam promocje czasami wchodzą, więc też troszkę taniej. W trakcie nagrania trwa akurat promocja, także można gdzieś tam wypatrywać, można na nią trafić. Okay. I to, co jest istotne, co też warto powiedzieć, no jak ktoś by chciał zobaczyć to oprogramowanie, to nie jest tak, że nie ma dostępu, wchodzi się na stronę, tak jak powiedziałem, zakłada się konto, jest 14-dniowy dostęp do pełnego, funkcjonalnego sklepu ze wszystkimi funkcjonalnościami, można zobaczyć w 100% jak działa oprogramowanie, zadzwonić do nas, napisać i my właśnie wtedy pomagamy. A jeszcze mam tu zapisaną taką ciekawą funkcję, znaczy może to nie funkcja, ale bardziej usługa z waszej strony, która mnie zaciekawiła i to pewnie tyczy się troszkę dropshippingu, a może nie tylko. Bezpłatne wykonywanie nowych integracji z hurtowniami. Jak to działa? To trzeba osiągnąć jakiś limit, bo wielu klientów, z którymi my też się spotykaliśmy, zaczyna w dropshippingu. Nie chcą się towarować, nie chcą wydawać pieniędzy potężnych na start, tylko chcą zobaczyć, czy sobie poradzą w handlu. I to się głównie tego tyczy, czy jeżeli jest jakaś potencjalna taka hurtownia, która też obsługuje dropshipping, to wy jeszcze nie mając do niej integracji możecie ją zrobić, tak, w tej cenie? Jakoś to... Znaczy, tak trochę od końca, że chodzi o dropshipping, to masz rację, że jest popularny i się staje coraz bardziej popularnie, że wręcz jest trend. Tak? Bardzo ciekawe, bo to jest jakby ciekawy model logistyczny, bo to trzeba podkreślić. A jeżeli chodzi o główne pytanie, wykonujemy integrację na zlecenie albo naszych klientów, albo bezpośrednio hurtownię. Czyli jak do nas przychodzi klient lub nasz obecny i mówi, ja potrzebuję kolejną hurtownię, to my bezpłatnie ją wykonujemy w ramach abonamentu. Jeżeli przychodzi hurtownia, to w ramach współpracy z tą hurtownią wykonujemy taką integrację i w tym momencie taka integracja jest dostępna u nas wewnątrz oprogramowania. Jako gotowa integracja wystarczy podać konto z tej hurtowni, klikamy aktywuj i integracja zaczyna działać, czyli zaczyna pobierać produkcję z hurtowni do sklepu. To, co jest w hurtowni, można to wyfiltrować na różnego rodzaju sposoby, poprzez kategorie producentów, nadać różne marże, no tam jest naprawdę bardzo zaawansowany konfigurator i one będą pobierane i aktualizowane do 8 razy na dobę o stany magazynowe, ceny i wszystkie parametry, jakie były przy tym produkcie. I na przykład taki fajny feature, jeżeli produkt się kończy, to można w hurtowni, to można zdecydować, czy ten produkt ukryć, usunąć, czy nic z nim nie robić, czy na przykład jak cena jest zerowa w hurtowni, to też mam coś robić, czy nie. Więc może to fajnie spersonalizować, jeżeli chodzi o pierwsze pobranie i aktualizację, co ma się dziać. Przykładowo też bardzo fajną rzeczą jest to, że no, to jest nasz sklep, my go chcemy zrobić tak, jak chcemy, czyli mamy własne drzewo kategorii, no ale my z hurtowni pobieramy produkty na bazie drzewa, który jest w hurtowni. I możemy powiązać kategorie z hurtowni, z kategoriami w sklepie i na przykład kategoria w hurtowni to są buty, a kategoria w sklepie to są kozaki. Możemy sobie zmapować te kategorie i wtedy te produkty się wrzucają do odpowiednich kategorii. I mamy mega spersonalizowaną integrację, która nam aktualizuje stany, wrzuca nowe produkty, usuwa stare i na podstawie tego możemy iść dalej. Możemy zacząć to sprzedać na przykład na marketplace'ach Allegro, Ceneo i mamy gwarancję. No właśnie chciałem o to zapytać też. Bo mocno się nastawiacie pod Allegro? Tak, mamy dosyć mocno rozbudowaną integrację. Ja właśnie widziałem, macie dwustronną. Tak. Mógłbyś to troszkę tam nam rozszerzyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Allegro, bo zastanawiam się, bo zaraz wejdzie też Amazon do Polski, czy na to też się szykujecie, ale to zaraz może o tym porozmawiamy. Najpierw pogadajmy o tym Allegro, no bo w tym momencie różne są opinie. Jak wchodzimy na niektóre grupy, to tak hejtują Allegro, no ale jednak dalej z niego nie schodzą i chcą tylko i wyłącznie sklep, no ale jednak nie oszukujmy się, Allegro jest największym marketplace'em w Polsce na razie. Ma praktycznie, no nie chcę, wiadomo, można powiedzieć, że ma monopol.
Taki... No, udział rynku według różnych danych ma pomiędzy 40 a 50%. To trochę spada, ale spadło ostatnio poniżej 50, ale dalej powyżej 40, więc to są te widełki, czyli bardzo duży, praktycznie połowę e-commerce polskiego. No, nie można przejść obok tego obojętnie. Dokładnie. Tak. Znaczy, my nie tyle dostarczamy oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego, co de facto na ten moment już platformę do sprzedaży online, czy poprzez sklep internetowy, czy poprzez inne kanały sprzedaży. Też z tego względu, że sklep internetowy nie sprzedaje przez sklep internetowy. On ściąga ruch z różnych źródeł, na przykład kontynuujmy, na przykład z Google'a, tak? Z reklam w Google'u, z Ceneo, z Empiku, bo mamy takie integracje, czy na przykład z Allegro, akurat na Allegro bezpośrednio się sprzedaje. Niemniej jednak temu mamy takie integracje i będziemy mieli kolejne, ponieważ sklep, tak jak w każdym biznesie, trzeba mieć różne źródła klientów, żeby jakby nie stąpać tak jak stół ma 4 nogi, tak, to nie może mieć jednej nogi, tylko raczej powinien mieć 4 i dlatego sklep internetowy jest jakby bezpośrednio jednym kanałem sprzedaży, Allegro jest drugim, Ceneo powiedzmy jest trzecim i to, co pytałeś, na przykład Amazon będzie czwartym, jeżeli wejdzie do Polski. Jeżeli Amazon wejdzie do Polski, to u nas też taka integracja się pojawi. Na ten moment z takimi dużymi marketplace'ami to mamy integrację właśnie z Allegro i z eBayem, a Amazon i AliExpress jest u nas w kolejce, bo AliExpress też się u nas pojawi, jako standardowy marketplace do sprzedaży oraz jako miejsce do dropshippingu. Będziemy mieli integrację, która będzie działała coś jak hurtownia, czyli będziemy mogli importować produkty z AliExpressu, a jak się sprzedadzą, to będziemy mogli zlecać wysyłkę zamówień do AliExpressu, do tego sprzedawcy, czyli to będzie taki model dropshippingowy dla dropshippingu, więc to jest bardzo fajna rzecz. Jest to popularne na świecie, na innych platformach. Dlaczego pytałem też o Amazon? Tak. No bo Allegro jest, Amazon wejdzie i eBay też kiedyś próbował. I to średnio się udało. I się odbiło ściany, dokładnie tak. No właśnie. I pytanie, czy... No, ja nie śledziłem tego rynku aż tak szeroko, całego, żeby wiedzieć, czemu tak się stało, ale mam takie wrażenie, że chyba za wcześnie. Jakby za krótko prowadzili działania w Polsce. Oni tak weszli, trochę ciszy, gdzieś tam się poreklamowali, gdzieś uderzyli do kogoś, 2-3 razy, jakieś integracje powchodziły i to upadło. Jakby i totalna cisza. Teraz nikt nie wie, wiadomo, że jest eBay w UK, gdzieś tam w Stanach, to sobie działa, ale o polskim eBayu bardzo mało się mówi. Ale w wielu krajach europejskich eBay wiedzie prym i jest liderem czy numerem 1, jeżeli chodzi o wiele rynków. Nie wiem w których, nie pamiętam teraz, ale europejskie kraje, które mają eBay, tak jak w Polsce Allegro. No, tutaj moim zdaniem Allegro jednak wygrało przyzwyczajeniami konsumenckimi, tak? Czyli jednak jest od 18 czy 20 lat na rynku. No i to, co powiedziałeś, za mało się promowali, ale moim zdaniem przykład OLX jest bardzo dobry, że OLX jest długo na rynku, albo powiedzmy, że stosunkowo długo, ale jest aktywny i przejął ruch w postaci sprzedaży rzeczy prywatnych z Allegro na siebie, tak więc się da, tylko trzeba odpowiednio długo to robić. No tak. I z Amazonem zobaczymy, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Im też było łatwiej z tym OLX-em, no bo to jest jedna grupa, nie? To jest jeden właściciel, więc obstawiam, że tam nitki odpowiednio były tak puszczane, żeby faktycznie rynek sprzedażowy, taki główny, nowych rzeczy i od firm był na Allegro, no i ten OLX, wszystko było tam przesuwane. Wchodzi to też Allegro lokalnie troszkę, ale to też już jak w to wchodzimy, to wygląda troszkę jak też taki OLX po prostu. No, to jest do tego celu, nawet gdzieś była jakaś teza, że na Allegro ma być przedsiębiorca, sprzedać przedsiębiorca właśnie na Allegro lokalnie, prywatni sprzedawcy, żeby to odciąć, żeby po prostu Allegro było profesjonalną platformą zakupową, a nie żeby tam właśnie sprzedawać jakieś tam... Jestem ciekaw, czy to właśnie nie jest jeden z kroków przygotowania się na wejście Amazonu. Tak, ale bo to jest na przykład... Ewidentnie widać wielu jakichś tam... Nie wiem, czy to było oficjalnie gdzieś powiedziane, czy to chodzi tam branża ćwierkała, że Allegro Smart jest odpowiedzią na AliExpress, tak? I jakby ich konkurencję i dosyć aktywne działanie po to, żeby konsumenta zatrzymać u siebie. No i sam korzystam. No, jak najbardziej. To jest dla klienta super. Tak. Jeżeli coś zamawiasz, no to ze smartem jeszcze do paczkomatu, czy do jakiejkolwiek tej punktu odbioru paczek i to jest super. Jakby nie ogranicza, ogólnie to powoli idzie w stronę, patrząc na popularność paczkomatów. Wiadomo, nie mówię o dużych gabarytach, ale te mniejsze, dla osób, które normalnie mogą działać, poruszać się po mieście i tak dalej, dużo wygodniejszy jest paczkomat w wielu przypadkach. Pomijając te sytuacje, gdzie ten paczkomat zazwyczaj jest przepełniony, bo akurat miejsce jest bardzo chłodne. Się to zdarza. Tak, no ale to tylko pokazuje popularność tych usług. Tak.
tak, jeszcze po całych sytuacjach pandemicznych ogólnie urośli, no bo to ogranicza mocno kontakt z jakimkolwiek kurierem i tak dalej, więc ten temat też. Jeszcze skaczemy tak troszkę po tych tematach, ale wróciłbym do kwestii zalet, bo nie zapytałem Ciebie o dwie fajne funkcje, które macie. Pierwsze to jest aplikacja mobilna, co nie jest wcale tak popularne, jak mogłoby się wydawać wśród takich oprogramowań. No nie, jest to prawda. No już ma może niecały rok ta aplikacja mobilna, no i największą zaletą jest to, że daje Ci podgląd na najważniejsze informacje w sklepie, tak? Czyli cały dashboard, takie właśnie codzienne statystyki, co się dzieje w sklepie, podgląd na zamówienia, możesz je obsługiwać, zobaczyć jakie spłynęły, podgląd na produkty, możesz sobie te produkty edytować, dodawać te produkty oraz podgląd na klientów, tak? Takie najważniejsze rzeczy, żeby mieć kontrolę nad sklepem po prostu. Jesteś w trasie, interesuje Cię to, co się dzieje w sklepie, patrzysz na aplikację mobilną, wiesz wszystko, tak? Planujemy jeszcze dodać jeden feature, bo go nie ma, powiadomienia push. Przyznajemy się, że tego jeszcze nie ma, bo to jest pierwsza wersja aplikacji, która tam była poprawiana. No, ostatnio tam dobrze z tym mBank walczył, z tego co kojarzę. Dokładnie, tak. Chcemy tego uniknąć, także czekajcie, jak ktoś jakieś błędy popełni. I będą powiadomienia push, które będą właśnie informowały o tym, że wpłynęło Ci zamówienie, że dodał się nowy klient. Tak? Po prostu takie najważniejsze informacje, ale to powoduje, że możesz sobie telefonem zarządzać sklepu i jeszcze dojdzie jedna fajna funkcjonalność, dodawanie produktów z poziomu aplikacji mobilnej, więc jak załóżmy, sprzedajesz antyki, mamy takiego klienta i chodzisz po magazynie, tak? I ten antyk to jest szafa, tak? To ty nie masz jakiegoś studia, ty po prostu cykasz mu zdjęcie telefonem, to możesz sobie zabrać telefon, aplikację mobilną, cykasz zdjęcie, dodajesz do sklepu, możesz sobie to zedytować całe, ewentualnie na komputerze poprawić, więc to jest bardzo fajna rzecz w tej aplikacji mobilnej. No i oczywiście dostępna na iOS-a i Androida. I tak z ciekawości, już trochę prywatnie podpytam, co ciężej było zautoryzować? Na Apple'a czy do Androida? Wiesz co, nie zajmowałem się tym. Okay. Nie było większych problemów z tego co pamiętam, ani to, ani tu, bo były pogłoski, że w Apple'u to są jakieś tam autoryzacje, że to trwa nie wiadomo ile, ale nie kojarzę, żeby IT miał jakieś problemy, żeby przepaść to przez Apple'a, więc raczej poszło bezproblemowo. Okay. To jeszcze jedna kwestia. Wielu klientów prowadzi albo zaleca im się prowadzenie kilku sklepów internetowych. Jak to u Was jest, żeby mieć pod jedną firmą kilka sklepów? Czy to rebrand zrobić i puścić sobie oddzielną zupełnie markę ze swoimi produktami? Czy rozdzielamy klientów bardziej hurtowych, od detalicznych i tak dalej? No, tych sposobów, znaczy bardziej pomysłów na takie multistore troszkę jest, a jak to u Was wygląda? Mamy taką funkcjonalność właśnie, która nazywa się multistore. Służy do tego, że spina kilka sklepów i je łączy w takiej postaci, że mam załóżmy 3 sklepy internetowe, otworzyło się u nas na platformie, był jeden, potem drugi, potem trzeci, każdy to jest oczywiście osobny abonament, no bo to są osobne instancje sklepu. I ciężko mi się nimi zarządza, no bo tu mam produkty, tam mam produkty i w kolejnym mam znowu produkty, czyli jakby 3 magazyny, trzeba w 3 miejscach obsługiwać zamówienia i mamy moduł multistore, który spina te sklepy do jednego, tak, czyli my tu nazwaliśmy, że jest jeden sklep matką i pozostałe to dzieci, czyli mamy jedną matkę, 2 dzieci i te dzieci wysyłają zamówienia prosto do sklepu głównego, więc z poziomu jednego sklepu obsługujemy wszystkie zamówienia i na przykład potem można to wysłać do Selintegro, tak, przez Selintegro do jakiegoś systemu ERP-a. Druga bardzo kluczowa sprawa jest taka, że ten jeden sklep internetowy matka może służyć jako baza produktów, która jest potem wysyłana do tych sklepów pozostałych, tych dzieci, tak? Czyli on jest trochę taką hurtownią i załóżmy, sprzedaje RTV, GSM i może RTV, zabawki i fashion, tak? W tym głównym sklepie sprzedaję RTV, fashion i zabawki ukrywam, bo można je ukryć, te produkty są dalej dostępne i aktualizowane z różnych systemów. I do jednego sklepu pobieram fashion, a do drugiego zabawki i są dostępne i widoczne, ale cały czas ten jeden sklep czuwa nad tym, żeby wszędzie były No i ten główny praktycznie pod względem technicznym działa tak samo jak te pozostałe, więc można bez problemu na przykład przez nas wysłać te zamówienia do ERP-a, nie? Tak. Bo to też o to chodzi. Tworzymy jednego głównego sklepu i potem takich sklepów dzieci, czy satelitarnych, które służą jako po prostu, są zwykłymi sklepami, ale tu chodzi o tą ideę zamówień i produktów, żeby po prostu jeden sklep był bazą produktową, a nie wiele.
i żeby z poziomu jednego sklepu obsługiwać zamówienia, no bo załóżmy, że mam... Tak, nie ma nic gorszego dla osoby, która prowadzi sklep internetowy na kilku platformach, że musi tłumaczyć klientom, czemu towar, który kupili, się sprzedał gdzie indziej. Bo to jest bardzo irytujące. Dokładnie, a na przykład może być jeszcze inny case, że w tym głównym sklepie masz dwie branże, ale w innym sklepie masz jedną branżę, więc tym bardziej wtedy jest istotne to, żeby był jeden stan magazynowy, a też łatwiej aktualizować jeden sklep z ERP-a niż wiele i mieszać to i gdzieś tam miksować, tak? Więc to jest ta idea. W związku z tym można mieć właśnie wiele sklepów, połączyć je i sobie mieć cały ekosystem tych sklepów po prostu. Powiem Ci, że dzisiaj się ładnie rozgadaliśmy. No to teraz minęło. Fajny materiał wyszedł. Dziękuję Ci bardzo, że do nas zawitałeś. Tyle kilometrów zrobiłeś, żeby nagrać z nami materiał, za co jestem bardzo wdzięczny i fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że Wam też będzie się podobać. Zapraszamy oczywiście na nasze social media, zapraszamy na stronę naszego partnera SkyShopu. Wszystko będzie oczywiście w opisie. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, cześć. Tak jest. Cześć, cześć.